Lato odeszło już na dobre. Nasze przygotowania do pełni jesieni i zbliżającej się coraz większymi krokami zimy też idą pełną parą. Udało nam się uprzątnąć w lesie większość drewna z wiatrołomów i zapewnić tym samym opał na zimę. To była ciężka praca, ale dzięki pomocy rodziny, ich obecności, również przyjemna. Wspólnie spędzone chwile z najbliższymi wprowadzają nas zawsze w dobry nastrój i dają poczucie siły i oparcia. Tymczasem nadszedł czas na pierwsze udane grzybobrania i ostatnie zbiory owoców. Jesteśmy wdzięczni za to, co daje nam natura i korzystamy z niej w pełni. W tym roku, mimo suszy, grzyby i jabłka obrodziły chyba szczególnie obficie. A może tylko my mamy takie wrażenie? Ja później poszedłem, patrzę, one, wiesz, cała taka łąka jest tych maślaków. No. Widział maślaki? Nie. No to ale już ona wyzbierała. Wyzbierałam, no. Zobaczę. Wiesz, maślaki to rosną jak psy. No, jak psy tam rosną, no. Ale jak my tak zawsze jeździliśmy na grzyby, to nigdy maślaków. Co drugi dzień chodzisz i zawsze maślaki są. Ja chodziłem się tam do lasu, u tataka, do lasu, z tym, że ja zbierałem, a nigdy nie jadłem tych grzybów, ja nie lubiłem. Ja też lubię zbierać, ale jeść to nie. A ja lubię jeść. Ja lubię jeść te wodcie najbardziej. A, wodcie ja też jem, ale szlachetne. No i ty takie małe. No. Bo one są super. No. Słuchaj, no to masz tak. To też znalazłeś tutaj. Rano była sąsiadka, oni łodzili i jeszcze tu grzybów nie brakuje. Daj spokój. W tej chwili rosną one normalnie. Jak dzikie teraz, nie? Yesterday. No i dojechaliśmy, ale jak widzicie jest bardzo ciemno, dlatego widzimy się jutro. A jednak widzimy się jeszcze dzisiaj. Korzystając z wieczoru, postanowiłem zainstalować tutaj widoczną zmywarkę. Zmywarkę dostaliśmy od rodziców Oli, bardzo za nią dziękujemy. No i spróbuję, korzystając właśnie z tej wieczornej pory, gdy na dworze nic nie zrobię, zamontować ją i wymienić baterię w kranie, cały syfon. No, zobaczymy, jak mi pójdzie. No i cóż, nie obyło się bez komplikacji. Okazało się, że rurka była trochę za długa, ale przyciąłem ją brzeszczotem. Trochę jestem teraz obsypany, ale dzięki temu się udało. Syfon jest dokręcony, nowy syfon zamontowany, można podłączać. Także jedna część za nami, malutki sukcesik na koncie. Syfon zrobiony, czas zająć się baterią. Nie mamy tutaj podłączenia dodatkowego wody do zmywarki, dlatego muszę się posłużyć takimi przedłużkami do baterii. Ta bateria już jest stara, tak naprawdę nie bardzo się nadaje, bo zobaczcie, można ją tak pociągnąć, a jak się to mocniej zrobi, to ta wylewka po prostu się wyrwie. Dlatego wymienimy też całą baterię. No i zobaczymy, co będzie dalej. Klucz w dłoń i do roboty. Tymczasowo zostawimy stare osłonki. To z tego się nie strzela. Nowy mam, jak będzie trzeba, to wymienimy. Ale na razie nie ma takiej potrzeby. Tu mamy nowy zawór grzybkowy z przedłużką, dzięki czemu tu będziemy mieli dalej wyjście na wodę.
a tutaj wyjście do zmywarki. Bateria zamontowana, woda podłączona, czas podłączyć odpływ, no i wsunąć zmywarkę i zobaczyć, czy wszystko działa. Jak widzicie, zmywarka trochę, a nawet bardzo zasłania nam kuchenkę, ale to nic. Troszeczkę przesunę zlew, troszeczkę przesunę zmywarkę, tak żeby był dostęp do kurków. Natomiast nie potrzebujemy tego piekarnika, dlatego że go nie używamy. Mamy ewentualnie taki piekarnik zewnętrzny. Ważne, że zmywarka się otwiera. No i mamy nadzieję, że będzie nam służyła. To była wyczerpująca praca, więc czasem trzeba było odetchnąć. A najlepiej było to robić właśnie napawając się otaczającym lasem, jego zapachem i darami. A grzybów jest tak wiele, że choć rano na grzybobraniu była już sąsiadka i nie tylko, to i tak co krok udało się znaleźć jakiś okaz. W jednym z poprzednich filmików mówiliśmy o tym, że ktoś nam zerwał grzyby z lasu przed nami, które były upatrzone i po prostu Marcin poszedł po mnie i po dzieciaki, żeby zerwać grzyby razem. Ktoś nas ubiegł, ale tym razem dzisiaj jest tyle grzybów w lesie i nie tylko, w zagajniku również, że po prostu to przechodzi ludzkie pojęcie, więc jest naprawdę wysyp grzybów. Właśnie idę zebrać maślaki, bo tutaj przed domem rosną nam maślaki, a w lesie mamy sporo prawdziwków, więc prawdziwki są zebrane, a teraz idę na maślaki. Chodźcie ze mną. Owoce na drzewach osiągnęły już pełnię dojrzałości. W tym roku nasza grusza wydała tylko kilka sztuk, ale za to jabłoń obrodziła w pełni. Ola z Witkiem na rękach i z Tosią zbierają jabłka. Tosia nawet jedno wcina. Tak się nie mogła powstrzymać. Proszę, trochę tych jabłek mamy z tej jednej jabłonki. No, 2 kubki. Wyszła tam jeszcze, zerwałam z drzewa to, co mogłam. No, trzeba też z tego drzewa już zerwać wszystko do reszty. Widzę, że Ola już to praktycznie zrobiła. Te jabłuszka stawiały opór, więc no, nie ciągnęłam ich na siłę, a potem nie miałam 2 rąk. No więc tak. Trzeba to sprawdzić. A orzechy, wiesz, zbierałam rano, znowu zbierałam i jeszcze dalej są. No dobrze, dobrze. To są nasze takie właśnie ostatnie zbiory owocowe przed jesienią, czy w zasadzie już jesienią, a przed zimą. Mamy na razie głównie taką jedną jabłonkę, już trochę wiekową, ale tak naprawdę to dopiero w tym roku, na samym jego początku, zrobiliśmy jakiekolwiek pierwsze pielęgnacyjne prace. Tak, i przyniosło to całkiem niezłe skutki, ale no cóż, nie zrobiliśmy jakoś specjalnie dużo, bo raptem przycięliśmy ją trochę, obcięliśmy trochę wilki,
ale myślę, że w tym roku, czy tam na początku przyszłego zimy, to będziemy robić jakiś większy, nie? Większą przecinkę, już tak mocniej. No i w ogóle zabawna historia jest z nią związana. Mieliśmy spryskać tą jabłonkę, zresztą nie tylko jabłonkę, ale parę też innych drzewek owocowych, bukszpany, no i tak dalej. Wszystko już było przygotowane. Miałem już opryskiwacz, już były przygotowane no, te środki do oprysku. Trzeba było tylko je wymieszać i zacząć Trzeba było je pryskać, tylko wymieszać, zrobić. Miałem to zaplanowane w trakcie mojego urlopu. Dzień przed tym, jak mieliśmy pryskać, Ola zaczęła rodzić dość nagle. No i wszystkie plany się zmieniły. Także w tym roku nie mamy żadnych oprysków zrobionych na działce. Wszystko jest bardzo naturalne, tak. Bez oprysków. Tak. No, jabłka nie są może jakoś super kształtne, nie są też bardzo duże. No, widać było, że mszyca, która się pojawiła, trochę im zaszkodziła, natomiast są przepyszne, no i z tego się cieszymy, zbieramy je no i smacznego dla nas i smacznego dla Was. Może też jecie w tym momencie. Piękne są te nasze orzechy. Rosną duże, dorodne i soczyste. Jest takie przekonanie, o którym słyszeliśmy od starszych osób, żeby orzechy były naprawdę duże. Przy sadzeniu drzewa trzeba podłożyć pod korzenie spory kamień. Ma to sprawić, że drzewo swoją energię będzie przekazywać w nasiona, a nie w pozostałe części. Czy tak jest? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że ziarno prawdy w tym musi być. A nasze orzechy są tego przykładem. Obradzają naprawdę obficie. Zbieramy je regularnie, żeby wiewiórki wszystkiego nam nie zabrały. Dzielimy się z nimi, bo z przyrodą trzeba żyć w zgodzie. Ale dla nas też coś musimy mieć. Mamy nadzieję, że wczesną wiosną będziemy mogli zebrać nasz czosnek niedźwiedzi i w połączeniu z tymi orzechami zrobimy pyszne niedźwiedzie pesto. I tak mija dzień za dniem. Upływający nieubłaganie czas konsekwentnie zbliża nas do zimy. Niektóre rośliny, by przetrwać, potrzebują naszej pomocy. Staramy się im dawać z siebie tyle, ile możemy. A za rok, kto wie, może odpłacą pięknym plonem. Bądźcie zdrowi. Do zobaczenia.